Hej teoretycy, tu Karol, na pewno kojarzycie mnie z poprzednich prawie 50 filmów z teoriami BTS i na pewno część z was się zastanawia, jak można wymyślić tyle teorii i planować jeszcze więcej. Jak widać, da się, a ja witam was po raz kolejny na kanale Unbridled Buffalo i oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Jak wiecie, jak zauważyliście, nie skończyłam jeszcze analizować notek BTS. Niestety, jestem dokładnie w połowie. Został mi jeszcze Jin, J-Hope, V i Namjoon, czyli całkiem spora. Oprócz tego jeszcze cała książka z notkami BTS wydana przez Big Hit, czyli podsumowując, wolnego czasu mieć nie będę. A ostatnio jeszcze Big Hit, jak to w ogóle Big Hit generalnie całkiem tradycyjnie spuściło na ARMY bombę w postaci teaseru do nadchodzącego comebacku z albumem Map of the Soul Persona, który zostanie wydany 12 kwietnia, czyli całkiem niedługo, a to oznacza, że mamy co analizować. I jak to z Big Hit bywa, nie mogliśmy się przecież spodziewać normalnego teaseru, który trwałby ponad minutę i pokazywał członków BTS tylko i wyłącznie. Zamiast tego dostaliśmy całą piosenkę Persona razem z teledyskiem, który ma milion symboli dosłownie. Odniesienia dosłownie do wszystkiego, do Biblii, do filozofii, do psychologii, do innych teledysków, do filmów, do książek, w ogóle do wszystkiego, do czego BTS mogłoby się odnieść, to się w tym teledysku odniosło. I powiem szczerze, że ja jestem zachwycona, bo w końcu mamy teledysk z symbolami, w końcu mogę go interpretować, mogę patrzeć na symbole, mogę czytać książki. Ja uwielbiam takie teorie, naprawdę. Uwielbiam teorie, które się na czymś opierają. Czy to filozofia, psychologia, czy inne książki, po prostu to kocham. I mamy teraz coś takiego, a nie po prostu Jina, który próbuje naprawić błędy przyszłości, co widzimy w komiksie do Save Me i tak dalej, więc możemy interpretować. I z nadzieją, że przez Akta 2 ten film nie zostanie zdjęty z YouTube'a, powiem wam, co ja widzę w teaserze do Persony. Zacznę może od tego, skąd wziął się tytuł, jaką mapę duszy chodzi, o jaką personę. I pytanie, skąd się wziął, jest całkiem dobre i adekwatne do BTS, bo jak wiemy, BTS od zawsze próbuje nam dawać różne wskazówki. Big Hit daje nam różne hinty, czy to w postaci jakichś pojedynczych słówek, czy napisów, gdziekolwiek. I tym razem było tak samo. Ja się zastanawiam, ile razy jeszcze damy się na to nabrać. Ale nawiązania do tytułu nowego albumu BTS pojawiały się już wiele razy, na przykład na końcu teledysku do Epifanii, w cytacie, który tam widnieje. Ale mamy też galę Mama w Hongkongu w 2018 roku, gdzie na ekranie pojawił się napis I'll show you the map of the soul, czyli pokażę ci mapę duszy. Ale oprócz tego sama też zauważyłam, wchodząc na stronę sklepu Big Hit, że pojawiła się zakładka książki. Wszystko dlatego, że Big Hit postanowiło wydać więcej notek, ale oprócz notek na tej stronie pojawił się także Demian oraz książka Jung's Map of the Soul Murraya Steina. To z kolei wydało mi się trochę dziwne, w sensie ta książka nigdy wcześniej się nigdzie nie pojawiła, ale uznałam, że może Big Hit po prostu postanowiło udostępnić wszystkie mądre książki, z których wiedzę czerpie Namjoon, które są dla niego inspiracją dla kolejnych comebacków, ale że aż tak. I tego chyba nikt się nie spodziewał, bo oni po prostu dali nam tytuł płyty. Ale oczywiście przecież na 3 podpowiedziach ze strony BTS nie mogłoby się skończyć, więc jako wisienkę na torcie dorzucę zdjęcie Jina, a wy przyjrzyjcie się, co on ma napisane na swojej koszulce. Książka Jung's Map of the Soul jest tak naprawdę podstawą do całego nadchodzącego comebacku i na niej wszystko będzie się opierać, ale jeżeli myśleliście, że znalezienie Demiana w jakiejkolwiek wersji językowej, czy to po polsku, było trudne, tak tej książki nie znajdziecie dosłownie nigdzie. I jak ja nieskromnie uważałam zawsze, że jestem całkiem dobra w szukaniu rzeczy w internecie i na przykład zajęło mi 10 minut znalezienie, w której kawiarni V i J-Hope zrobili sobie zdjęcie, a później efekty tego w Korei były naprawdę spełnieniem marzeń, tak ta książka mnie po prostu pokonała. Raczej nie istnieje polskie tłumaczenie, raczej na pewno. Książka owszem jest dostępna, ale tylko w języku angielskim. Jej koszt waha się między 80 a 100 zł, więc bym powiedziała, że jest bardzo droga i trzeba długo na nią czekać, a ja nie miałam czasu, więc wydałam $20 na e-booka, żeby móc przeczytać tę książkę i żeby móc stworzyć teorię przed comebackiem BTS, który będzie 12 kwietnia, więc mam mało czasu, ale powiem szczerze, że nadal jestem w trakcie czytania tej książki. Chciałam ją przeczytać przed stworzeniem teorii do tego filmu, ale niestety nie podołałam, bo czystej psychologii nie czyta się od tak. Trzeba się na tym skupić, to jest trudne, szczególnie w języku angielskim, więc dajcie mi czas, ale teoria na pewno się pojawi i to już niedługo. Carl Jung był szwajcarskim psychologiem, psychiatrą, naukowcem i artystą. Był jednym z twórców psychologii głębi, na podstawie której stworzył własne koncepcje, znane obecnie jako psychologia analityczna. Jung był autorem struktury osobowości i zanalizował podsystemy psyche. Psyche z łacińskiego oznacza duszę, stąd całe określenie map of the psyche można tłumaczyć jako map of the soul, a jeżeli chodzi jeszcze o Junga, to w jego teorii psyche było względnie zamkniętym, samoregulującym
rozwijającym się systemem, składającym się z innych podsystemów. I te podsystemy to ego, czyli ja, persona, dusza, nieświadomość zbiorowa i nieświadomość indywidualna. I jeżeli oglądaliście trailer, to już te podsystemy powinny coś wam mówić, ale do tego jeszcze wrócę. Książka nie jest napisana przez Junga, jest bardziej czymś w rodzaju opracowania zasad psychologii analitycznej i streszczeniem myśli Junga z odautorskim komentarzem autora, czyli Steina. Autor w tej książce próbuje rozwinąć taką kartograficzną metaforę tej mapy duszy i zagłębia się coraz bardziej w te wszystkie podsystemy i te różne kwestie, takie jak ego, podświadomość, persona, jaźń i wszystkie teorie Junga. I ja mam wrażenie, że bez przeczytania tej książki, bez zagłębienia się w psychologię analityczną Junga, nie będziemy mieli szans w ogóle zrozumieć nadchodzącego comebacku BTS. I co prawda w teledysku do persony pojawiają się symbole, odniesienia do poprzednich teledysków itd., ale Big Kid daje nam jasno do zrozumienia, że to psychologia analityczna, że to filozofia i ta psychologia Junga jest tutaj podstawą. I ja naprawdę cenię Big Kid za takie rzeczy, za odniesienia do mądrych książek, czy to do Biblii, czy do filozofii, do psychologii. To, że dają nam więcej tytułów, więcej filmów i więcej w ogóle jakichkolwiek symboli i odniesień, ale nie oszukujmy się, znaczna część fanów BTS jest naprawdę młoda, więc moje pytanie brzmi, czy ta sens tego comebacku, czy to wszystko, co Big Hit zaplanowało, czy to wszystko, co Big Hit chce przekazać, aby na pewno trafia do wszystkich odbiorców, ale to nie jest temat na ten filmik, więc skupmy się na teaserze. Na samym początku warto wspomnieć, że teaser pojawił się u nas 27 marca, ale w Korei był już 28, a to powinno wam coś mówić, jeżeli wnikliwie śledzicie karierę BTS, bo dokładnie 4 lata temu, czyli 28 marca 2015 roku, odbył się koncert BTS Live Trilogy Episode 1 BTS Begins. Tak, dokładnie, BTS Begins. Więc jeżeli oglądacie nasze teorie, wszystkie poprzednie filmy, to wiecie, ile razy nawiązałam do filmu BTS Begins i w ogóle do tamtej trasy BTS. Przypomnę pokrótce, że w BTS Begins widzimy początek roku szkolnego w Korei, widzimy jak Bangtani kłócą się z nauczycielem, później idą do swojej kryjówki, widzimy tajemniczą listę ze skreślonymi uczniami, słuchawkę w uchu Jina, co później też widzimy w Awake, szafę, która się pojawia zarówno w Awake, jak i w BTS Begins, ale oprócz tego wszystkiego widzimy też cytaty na ścianach i są to cytaty z książki George'a Orwella, rok 1984. I bardzo mnie zastanowił ten zbieg okoliczności, a w swojej karierze bycia ARMY i teoretykiem nauczyłam się, że jeżeli chodzi o teledyski BTS i cokolwiek BTS, to nic nie dzieje się przypadkowo, więc postanowiłam sprawdzić połączenie, czyli w ogóle jakiekolwiek istnieje, pomiędzy Orwellem a Jungiem. I oczywiście znalazłam, nie ma w tym niczego dziwnego, znalazłam książkę Eriki Gottlieb Zagadka Orwella, w której wspomina ona o obu, wspomina o ich wizji lidera i dyktatora, wspomina o Wielkim Bracie, który notabene także pojawił się w BTS Begins, były te cytaty o Wielkim Bracie na ścianach, ale wspomina też o Jungu, który pisze, że idol, który jest wielbiony ze względu na swoje okrucieństwo, jest tak naprawdę odbiciem lustrzanym tych, którzy go czczą, ale żyją w obsesji, jeżeli chodzi o lęk i bezsilność i w takim ciągłym właśnie strachu. Przypomnę też, że w BTS Begins chodziło głównie o przeciwstawienie się władzy, o przedstawienie swojego zdania, żeby przestać być marionetkami systemu, a to z kolei idealnie łączy się z Jungiem i jego pojęciem persony odpowiedzialnej za adaptację jednostki do rzeczywistości społecznej. I to dopiero początek, będzie gorzej, uwierzcie mi. Początek persony to dokładnie to samo, co wiedzieliśmy w teaserze do School of Affairs w 2014 roku, tylko tym razem w innych kolorach, bo teraz mamy niebieskie, wcześniej były czerwone i mało tego, nawet melodia jest identyczna, czyli po raz kolejny mamy potwierdzenie na to, że BTS odnosi się do tego, co było wcześniej i prawdopodobnie wszystko było już zaplanowane dużo wcześniej niż nam się wydaje. Porównajcie. W personie pod grafikami ze School of Affairs znajduje się tablica szkolna z różnymi cytatami i wyjątkowo da się łatwo odczytać cytaty z dzieł Carla Junga i nawiązania do psychologii analitycznej i pojawiają się też te nazwy podsystemów, które powiedziałam wcześniej, czyli na przykład Shadow, Ego czy Persona, a oprócz tego pojawiają się też takie słowa jak Dream, Love czy Happiness. Oczywiście są to bardzo ważne wartości, do tego dąży każdy człowiek, ale w internecie pojawiło się mnóstwo teorii, jakoby BTS miało zamiar wydać kolejną trylogię właśnie z takim porządkiem tytułów, czyli Persona, Dream,
Shadow Love i Ego Happiness. Na tablicy wiele razy pojawia się napis Map of the Soul oraz pytania egzystencjalne takie jak kim jesteś lub kim ja jestem. I do tego też dąży każdy człowiek, żeby odkryć kim tak naprawdę jesteśmy, ale obok widnieją także słowa Junga o tym, że nie jesteśmy tym, co nam się przydarzyło, tylko tym, kim zdecydowaliśmy się być. Jeszcze jeden cytat na tablicy brzmi: sen to malutkie drzwi ukryte w najgłębszym i najintymniejszym sanktuarium duszy ludzkiej. I to właśnie poprzez sen możemy doświadczyć tego duchowego narodzenia, a według Junga każdy człowiek rodzi się 3 razy. Pierwszy raz w sensie fizycznym, czyli przychodząc na świat, drugi w momencie, kiedy rozwija się w nim ego, a trzeci to jest rozwinięcie duchowej świadomości. Sama tablica, musicie przyznać, też wygląda dość znajomo, a BTS po raz kolejny odnosi się do przeszłości, do tego, co było wcześniej, a podobną tablicę widzieliśmy w starszych, pierwszych teledyskach BTS, na przykład w No More Dream albo w Boy in Love. Jeżeli przyjrzymy się bliżej i dokładniej tablicy w personie, to zauważymy narysowane tam góry, a to z kolei nam się od razu kojarzy z 2 poprzednimi teledyskami BTS. Po pierwsze z Not Today, gdzie góry były ukazane bardzo wyraźnie, aczkolwiek odnosiły się do opowiadania Ursuli Le Guin, Ci, którzy odeszli z Omelas, które było opowieścią o dorastaniu i o opuszczaniu takiej jakby życiowej oazy, oraz do gór, które były pokazane w Spring Day, ale ten teledysk także bazował na historii Omelas. Okej, czyli coś się dzieje, ale nie dość, że jest to nawiązanie do poprzedniej ery, to jest to także nawiązanie do kolejnej koncepcji psychoanalitycznej, tylko tym razem według Freuda, do którego także odnosił się Jung. Freud stworzył teorię góry lodowej, porównał do niej ludzką psychikę. Według niego wszystko, co wystaje ponad taflę wody, można określić mianem ludzkiej świadomości, a wszystko, co jest poniżej poziomu wody, jest tak naprawdę ludzką nieświadomością lub podświadomością. Wysuwa się z tego wniosek, że to, co wiemy o naszej psychice, to jedynie wierzchołek góry lodowej, a świadomość istnienia reszty można wywnioskować na podstawie np. swobodnych skojarzeń, czy czynności umysłowych, albo marzeń sennych i ukrytych tam symboli, a to z kolei łączy się idealnie z tym cytatem Junga. Namjoon przez sporą część tego teasera znajduje się w klasie i to jest kolejny powtórzony motyw z przyszłości, ponieważ BTS takich klasowych, szkolnych teledysków miało naprawdę mnóstwo. Czy to No More Dream koreańskie i japońskie, albo Boy in Love też koreańskie i japońskie. Scena, która jest jakby przejściem między tą dość dosłowną treścią, a tym stosem metafor i symboli, pokazuje, jak Namjoon pluje zielonym płynem i to oczywiście też ma odniesienie w przeszłości, ponieważ widzieliśmy, jak pije zielony płyn w Blood, Sweat and Tears i wtedy on był symbolem grzechu, a w japońskiej wersji tego teledysku był to absynt, który Namjoon dał Cookowi. W teaserze do Persony praktycznie każda scena ma odniesienie w jakimś innym teledysku BTS albo filmie i dlatego w kolejnej scenie strój, który ma na sobie Namjoon, przypomina nam tradycyjny strój koreański, a to z kolei było ukazane w MV do Idol. Lustra, którymi otoczony jest RM, odnoszą się do Airy Wings oraz do krótkiego filmu Namjoona Reflection, tylko wtedy te lustra były potłuczone jako symbol braku akceptacji samego siebie. I być może nawiązując do teorii Junga, w Namjoonie wtedy jeszcze nie narodziła się ta świadomość duchowa, ale po erze Love Yourself nauczył się w końcu kochać siebie i w końcu to zaakceptował i dlatego teraz widzimy go w otoczeniu pełnych, niepotłuczonych luster. W Personie jest moment, kiedy nagle wszystko się zmienia, czyli ta czysta klasa z zapisaną tablicą zmienia się w jej zupełne przeciwieństwo. Widzimy poprzewracane ławki, krzesła. Na podłogach, ścianach, nawet na suficie pojawia się graffiti i ciekawostką jest, że jest tam 7 krzeseł, czyli tyle, ilu jest członków BTS. Graffiti od razu nam się kojarzy z innymi teledyskami BTS, zaczynając od Run, przez Stigmę, Highlight Reel, a nawet po No More Dream, czyli do teledysku, gdzie także były napisy na ścianach i suficie i pojawiła się tam na przykład Stigma, czyli tytuł piosenki, która została wydana dużo później. Tutaj widzimy te same napisy, które widziały wcześniej na tablicy, czyli pytania, kim jesteś, kim jestem, Shadow, Love, Happiness, Ego, Map of the Soul, ale też Namjoon jest ukazany jako zupełnie inna osoba, bo teraz wygląda jak typowy raper. Widząc już trzecią zmianę w wyglądzie Namjoona, można śmiało stwierdzić, że w sumie w tym teledysku jest ukazany on na 4 sposoby. Pierwszy to Namjoon jako Namjoon, czyli po prostu on sam. Drugi to Namjoon jako idol, co jest dość oczywiste, jeżeli weźmiemy pod uwagę jego strój, który od razu nam się kojarzy z teledyskiem do Idol. Trzeci to Namjoon raper, a czwarty, czyli ostatni, to Namjoon lider i to jest wyraźnie pokazane w kolejnych scenach, na przykład w scenie, gdzie Namjoon stoi przy mównicy, albo w tej, gdzie jest wywieszone jego imię, a ARMY od jakiegoś czasu nazywają RM'a prezydentem. Pojawia się też krótkie i ledwo zauważalne odniesienie do mic drop w scenie, gdzie Namjoon po prostu upuszcza mikrofon, a to z kolei tworzy piękny most między trzecią a czwartą wersją Namjoona, czyli między raperem
a liderem, ponieważ samo określenie mic drop odnosiło się do przemowy Baracka Obamy, gdzie on na koniec także opuścił mikrofon na znak swojego sukcesu i triumfu. Drugi Namjoon, który pojawia się w tym teledysku, jest w sumie postacią animowaną i to też już widzieliśmy w teledysku The Idol, gdzie każdy członek BTS miał swój odpowiednik właśnie w takiej wersji, a to z kolei oznaczało, że członkowie BTS pokazują swoje różne persony, czyli różne wersje samych siebie. Dlatego w personie widzimy dziesiątki, a nawet setki identycznych postaci, które z jednej strony wyglądają jak manekiny, a z drugiej jak inne wersje Namjoona, i BTS od jakiegoś czasu próbuje nam przekazać, że to co widzimy może być jedynie maską, czyli inną wersją samych siebie, ale to wszystko może się także odnosić do koncepcji Junga, do persony, czyli do adaptacji jednostki, w tym wypadku Namjoona, do rzeczywistości społecznej. Ta rzeczywistość społeczna ukazana w personie zlewa się w całość, wszyscy są identyczni. Namjoon za to jest indywiduum, różni się od tej społeczności, prawdopodobnie dlatego, że udało mu się 3 razy doświadczyć narodzin, czyli rozwinęło się w nim to ego i świadomość duchowa. W scenach, w których widzimy Namjoona, lidera przy mównicy, warto zwrócić uwagę na manekiny, które go otaczają, ponieważ na początku one mają na sobie takie napisy jak ego, shadow czy persona, a także cytat, który już wcześniej powiedziałam, czyli nie jestem tym, co mi się przytrafiło, a tym, kim zdecydowałem się być, a później pod sam koniec teledysku na tych manekinach widnieje napis I am who I am, czyli jestem, kim jestem. I uwaga, to by było na tyle, jeżeli chodzi o kwestię wizualną trailera do comebacku BTS z albumem Map of the Soul Persona, ponieważ chciałam zrobić wszystko, co prawda w tym filmiku, chciałam zinterpretować tekst, ale nagle się okazuje, że każdy wers, dosłownie każdy wers tej piosenki ma odniesienie albo w innej piosence BTS, albo w jakimś etapie kariery BTS, albo w ich życiu prywatnym, albo w czymś, co się wydarzyło na V-Live'ie, albo nawet w polityce, w Biblii, w filozofii, w psychologii, więc to by zajęło co najmniej kolejne 20 minut, więc na interpretację tekstu, symboli i wszystkich odniesień tego tekstu tak naprawdę zapraszam w kolejnym filmiku. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, możecie pisać swoje własne teorie, to co zauważyliście, czego ja nie zauważyłam, to wspomnę o tym przy okazji nagrywania następnego filmiku. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i jeżeli chcecie więcej teorii, więcej K-popu, więcej Korei, to zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ale poza tym i tak zachęcam do subskrypcji naszego kanału, bo jak widać naprawdę bardzo mało nam zostało do 50 000 subskrypcji, a to jest jedno z naszych marzeń, bardzo chcemy je spełnić, a możliwe to jest tylko dzięki Wam, więc dziękujemy i do zobaczenia w następnym filmiku.